Ja już opuściłam Paksę i teraz jadę do 4000 wysp, do takiego regionu, który się tak nazywa. I już przejechałam trasę autobusem, teraz czeka nas przeprawa promem przez rzekę i będę na miejscu. Nie do końca to jest jednak prom, ale tak było napisane. Ale ostatecznie takimi łódkami będziemy płynąć. Ale tu panuje cisza, mówię wam. W moim odczuciu trochę podobny vibe do Gili Tea w Indonezji. Widzowie, kogo tu mamy? Wczoraj się pożegnaliśmy, a znowu spotkanie w następnym miejscu. Wszyscy jesteśmy w Don Det i wypożyczamy teraz rowery, żeby pojechać na następną wyspę i tam zobaczyć wodospad. Zaraz wjeżdżamy na następną wyspę Don Con. Ludzie albo jeżdżą na tą, na której ja jestem, Don Det. Dopedałowaliśmy do Song Hamid Waterfall. Kupujemy bilety i wchodzimy. Bardzo fajny wodospad, podoba mi się. Wow, widzowie, niesamowita moc jest tego wodospadu. Właśnie dojechaliśmy do następnego miejsca, czyli Old French Port. I bardzo ładnie tu jest. Ale patrzcie to. To jest pomnik takich delfinów, które są na wyginięciu i one żyją właśnie w tej rzece Mekong. I można je spotkać tutaj na 4000 wysp. I ja możliwe, że pojadę sobie na wycieczkę kajakową. Popłynę na wycieczkę kajakową i może je znajdę. A jak teraz patrzę na mapie, to po drugiej stronie rzeki tam już jest Kambodża. Jeszcze tylko 3 km do mostu dzielącego tę wyspę z Don Det. Później jeszcze droga do hostelu i koniec wycieczki. To znaczy nie do hostelu, tylko do mojej chatki, bo teraz nie mieszkam w hostelu, tylko mam taki pokój w chatce. Mam hamak tuż nad rzeką. Fajnie, ale dość drogo, więc za 2 dni zmieniam lokalizację na hostel. Jest i most! Taki widok na zachód ode mnie z tarasu. Patrzcie, ile robactwo. Plan jest taki, że bierzemy kajaki i płyniemy do najszerszego wodospadu na świecie. I też może po drodze uda nam się zobaczyć te dziwne delfiny, o których mówiłam. I też do innego wodospadu płyniemy, więc spoko. Idziemy. Powiem wam, że te kajaczki takie zwrotne. Płyniemy, ja płynę z panem miejscowym, bo byłam sama, więc płynę z nim i powiem wam, że te kajaki są mało wygodne, bo nie mają oparcia, ale spokój, tak, ładny widok. Dojechaliśmy na pierwszy postój i w sumie nie wiem, co teraz będziemy robić, ale mieliśmy zabrać wszystko z kajaków, więc chyba z innego miejsca będziemy startować. Doszliśmy do wodospadu i to jest pierwszy punkt podczas postoju. Dalej nie wiem, gdzie teraz idziemy. Jak widzicie, można sobie popływać. Dobra,
sporo popływanej, był naprawdę super. Myślę, że to był jeden z najlepszych wodospadów, w jakich pływałam, bo to nie był taki, że masz brodzik i sobie spokojnie pływasz, tylko trochę ciągnęło, więc trochę adrenalinki było. A teraz mamy przerwę na lunch i jest grill i będziemy zaraz jeść. Tam panowie przygotowują posiłek. To nasz lunch. Tutaj jeden z przewodników zrobił sobie czapkę z liści i mi dał, więc mam fajną czapkę. To jest ta rzeka wzburzona, więc chowam telefon, bo jest trochę groźny. Przerwa na skakanie ze skał do rzeki. Wtedy co powiedziałam, że chowam telefon, bo zaraz zaczną się fale, to fale się zaczęły takie normalnie jak na morzu, aż się bałam płynąć tym kajakiem. A już jest spokojnie i dopływamy i lecimy na wodospad. Dopływamy i tam czeka na nas tuk-tuk, który nas zawiezie do największego, w sensie najszerszego wodospadu świata. Siedzimy w tuk-tuku już i jedziemy. Przed państwem Konepapeng Waterfall, najszerszy wodospad na świecie. Tu kolejna perspektywa. Idziemy trochę bliżej. Trochę bliżej. Czeka nas ostatni odcinek w kajakach, żeby dopłynąć z tego miasta, co ja płynęłam na wyspę Dondet. Tam, gdzie była przesiadka na łódkę, to stąd będziemy płynąć kajakami i koniec. A no i będziemy płynąć przy zachodzie, więc będzie ładny widok. I mamy zachód. Bardzo ładny. Teraz płynę za Abi. Zajęliśmy się. Dobra. Biorę się za wiosła i płyniemy. Dzisiaj jest kolejny dzień w Dondet, a ja zmieniam sobie na hostel, bo jest dużo taniej. Tylko 60 000 kip za noc, a tutaj płaciłam 200, gdzie byłam, więc czas na zmianę. I też tam są moi znajomi, więc spoko. Tak wygląda moje nowe miejsce zakwaterowania. A dokładnie mieszkam tu, w tym budynku. Zaczynamy turniej szachowy tutaj. Ja jeszcze nie wiem, czy będę grać, ale chyba nie. Bo nie jestem zbyt dobra w szachy. Widzowie, raz w tygodniu tutaj odbywa się imprezka na plaży i teraz właśnie na nią idziemy z ludźmi z mojego hostelu. And people just dance around the table. Ja dzisiaj wyruszam do Kambodży i sobie idziemy z koleżanką, z którą razem jedziemy. I nagle nas zatrzymali panowie w tuktukach i mówią, że jak jesteśmy z jego hostel, to mamy za darmo. I mamy za darmo tuktuka. Ale tak już przeszliśmy prawie połowę. Ale śmieszne jest to, że jechałyśmy tym tuktukiem w 4 osoby i wszystkie 3 osoby, które ze mną jechały, poznałam w Malezji 3 miesiące temu. No i niestety dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym opuszczam Laos. Początkowo jak tu przyjeżdżałam, to myślałam, że będę 2 tygodnie, a zostałam prawie cały miesiąc i jest mi trochę smutno, bo spotkałam wspaniałych ludzi. Kraj jest piękny, taki autentyczny i na pewno chcę tu wrócić kiedyś jeszcze. No i co, zostawcie suba, lajka i komentujcie i do zobaczenia w Kambodży.